Dzień dobry. Nazywam się Paweł Siechowicz. Jestem muzykologiem, ekonomistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z wami spotkać. Chciałem wam zaproponować takie spotkanie, którego temat widzicie tutaj za mną na flipcharcie. Muzyczni klasycy przedsiębiorczości, czyli o tym, jak herosi historii muzyki prowadzili swoje kariery. Kogo mam na myśli, kiedy mówię o herosach historii muzyki? Oczywiście tych najsłynniejszych kompozytorów, których wszyscy znamy, lubimy, cenimy w każdym razie. Tych, których gramy, których gracie na pewno na swoich lekcjach, skoro jesteście uczniami szkoły muzycznej w tej części świata. Jednocześnie są to kompozytorzy, których cały czas słyszymy w filharmoniach, którymi zachwycają się wciąż na nowo słuchacze. Ci kompozytorzy, których zna świat. I wiemy o nich bardzo dużo. Muzykolodzy napisali mnóstwo mądrych książek na ich temat. Szczegóły ich biografii są wyśledzone wręcz z detektywistyczną dokładnością. A ja chciałbym dzisiaj wam zaproponować trochę inną perspektywę spojrzenia na tych właśnie wielkich kompozytorów, na tych klasyków. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na nich dzisiaj okiem ekonomisty. I co się wtedy wydarzy? Kiedy na historię muzyki spojrzymy okiem ekonomisty, okazuje się, że ci najwięksi, ci klasycy, tak ich dzisiaj nazywamy, oni też często byli naprawdę sprawnymi przedsiębiorcami. To byli ludzie, którzy potrafili wziąć sprawy w swoje ręce i świadomie pokierować swoją karierą tak, żeby odnieść sukces. Sukces zawodowy i sukces artystyczny, bo na rynku muzycznym, tak to sobie możemy określić, te sprawy się wiążą. Sukces artystyczny idzie w parze najczęściej z sukcesem zawodowym. I takie przykłady karier muzycznych chciałbym dzisiaj wam przedstawić. Ale zanim do tego dojdziemy, zanim tak naprawdę rozpoczniemy ten wykład, to spotkanie, mam do was jedno pytanie. To pytanie przygotowałem sobie tutaj na flipcharcie. Ciekaw jestem, czy sobie już je kiedyś zadawaliście. Kim będę za 10 lat? Kim będę za 10 lat? Nie chcę, żebyście teraz na nie odpowiadali. To pytanie pewnie wymaga dłuższego namysłu, zwłaszcza jeśli nie stawialiście go sobie jeszcze wcześniej, przed tym naszym spotkaniem. Ale chcę, żeby to pytanie z wami zostało dzisiaj, po tym spotkaniu, żebyście mieli je w sobie, mogli do niego wracać, zastanawiać się nad tym, bo to jest pytanie, które w zasadzie często trzeba sobie stawiać, często stawiać je sobie na nowo. Oczywiście dobrze jest planować, dobrze jest widzieć siebie, wyobrazić sobie siebie za 10 lat. Co będę robił? Kim będę? Jak będzie wyglądało moje życie zawodowe? Na czym będę zarabiał, a z czego będę czerpał satysfakcję? Czy uda mi się pogodzić te dwa aspekty, czy nie? Jak to sobie wyobrazić? Jakie są moje kompetencje, które pozwolą mi się odnaleźć, które pozwolą mi stworzyć sobie przestrzeń do zajmowania się tym, co tak naprawdę chcę robić? Tego rodzaju pytania, myślę, zadawali sobie kompozytorzy, którymi dzisiaj się będziemy zajmować. Nawet jeśli nie tak dosłownie, to intuicyjnie poszukiwali dla siebie takiego miejsca w świecie, w którym będą mogli się odnaleźć, w którym będą mogli robić to, co chcą robić, komponować, grać na fortepianie, a jednocześnie czerpać z tego jakieś korzyści finansowe, przynajmniej na tyle, żeby móc się zajmować tylko tym, tylko muzyką, tylko sztuką. I myślę sobie o was jako o młodych ludziach, którzy uczą się grać na jakimś instrumencie, uczą się muzyki, że to jest właśnie dla was czas, żeby postawić sobie to pytanie, żeby wymyślić sobie siebie za 10 lat i później już iść tą drogą, kontynuować podróż na tej drodze. Kim będę za 10 lat? Każdy z nas powinien o tym pomyśleć.
A teraz przejdźmy już do rzeczy. Widzicie tutaj ze mną na estradzie 3 instrumenty. Będzie dzisiaj 3 bohaterów tego wykładu. Franz Liszt, Fryderyk Chopin i Robert Schumann. To są 3 kompozytorzy, których kojarzymy z epoką romantyczną, wzorcowi romantycy, kompozytorzy, którzy uwielbiali fortepian, na niego bardzo dużo komponowali, sami byli pianistami, krócej lub dłużej. I kompozytorzy, którzy jednocześnie działali w bardzo różnych przestrzeniach tak naprawdę. O tym będę chciał was dzisiaj przekonać. Swoją działalnością stworzyli dla siebie przestrzenie tworzenia, wykorzystujące różne rynki muzyczne, funkcjonujące w pierwszej połowie XIX wieku. Jakie? Zaraz będzie o tym mowa. I na koniec podsumujemy sobie to wszystko. Ale ten taki 3-częściowy podział będzie nam towarzyszył. Mamy 3 instrumenty historyczne z kolekcji Andrzeja Włodarczyka. Będziemy mieć tutaj na estradzie także 3 młodych, znakomitych pianistów, wszystkich związanych z Miodową, więc waszych kolegów po prostu. No i będą jeszcze inne trójki, ale o tym się przekonamy. Zajmijmy się na początek Franzem Lisztem. Franz Liszt, wirtuoz wszechczasów. Pianista, który był nazywany lwem, zwierzęciem estradowym. Ktoś, kto po prostu uwielbiał występować przed publicznością i to jak największą. Im większą, tym lepiej. Ktoś, kto czerpał energię życiodajną z tego, że mógł wystąpić dla publiczności, że publiczność go słuchała i publiczność go uwielbiała jako wirtuoza. Mamy takie ryciny z czasów Liszta, kiedy widzimy młode kobiety, młode dziewczyny, które rzucają kwiaty na estradę, starają się dotknąć nogawki jego spodni, zbliżyć do niego. Liszt ożywiał wyobraźnię młodych ludzi i nie tylko młodych ludzi. Ożywiał wyobraźnię publiczności w czasach, kiedy był aktywny jako koncertujący pianista. I on tak naprawdę zdefiniował w pewien sposób możliwości kariery pianistycznej, kariery jako pianisty koncertującego publicznie, podróżującego i koncertującego wirtuoza. Spotkał jednak na drodze swojej kariery, ponieważ żył dłużej niż nasi 2 pozostali bohaterowie, się z sytuacją, że musiał sobie na nowo stawiać to pytanie, kim będę za 10 lat. Musiał wynaleźć się na nowo. I po takim okresie kilku długich lat, bardzo intensywnego koncertowania, doszedł do wniosku, że coś musi zmienić w swojej karierze, bo dłużej tej intensywności już nie da rady fizycznie znieść. Taka kariera koncertującego pianisty jest bardzo wyczerpująca. Zwłaszcza, że trudno się oprzeć kolejnym propozycjom koncertów, które przychodzą w miarę jak sława pianisty rośnie. Z taką sytuacją mierzył się Liszt i postanowił wynaleźć się na nowo, nie jako wirtuoz, ale jako autor. I tę drogę chciałbym wam dzisiaj pokazać. Zacznijmy od tego, jakim wirtuozem był Liszt. To jest mój szkic mapy Europy, lepszy lub gorszy, ale zaznaczyłem na nim najważniejsze miejsca, w których Liszt koncertował, te takie, w których koncertował najwięcej i te takie skrajne, gdzie najdalej w Europie dotarł. Widzicie, że okrążył całą Europę, od Glasgow i Edynburga, przez Dublin, Lizbonę, aż po Gibraltar, Rzym, Stambuł, czyli Konstantynopol, Moskwę, Petersburg. Najwięcej koncertował oczywiście w Paryżu, we Francji, w Berlinie i w Niemczech, w Weimarze, w tym obszarze. Był także w Polsce. Zwiedził w zasadzie całą Europę i to w stosunkowo krótkim czasie. Koncertował w mniejszych i większych ośrodkach. Koncertował non-stop. Grał przede wszystkim swoje utwory. Był postrzegany jako człowiek, który jest swoją muzyką. Czyli ta muzyka, którą
tworzył ją dla siebie, żeby zaprezentować siebie jako takiego artystę totalnego, który tworzy i wykonuje swoje utwory. Ale musiał coś zmienić. I jak to zrobić? Jak wynaleźć siebie jako autora? Przede wszystkim musiał przekonać swoją publiczność, że kompozytor i wykonawca to są osobne byty, to są osobne osoby. I potrzebował pomocy. Znalazł pomocnika w osobie kompozytora, który wtedy już nie żył, a którego wszyscy zaczynali coraz bardziej podziwiać. Ten kompozytor to Ludwig van Beethoven. I tutaj mam rekwizyt, który będzie nam przypominał o tym. To jest właśnie nasz Beethoven. Beethoven, który w tej postaci właśnie gipsowych popiersi znalazł się w zasadzie w każdym mieszczańskim domu w tamtym czasie. Beethoven, który stał się ikoną muzyka, ale nie stał się jakby samoczynnie. To ktoś go uczynił ikoną. I tym kimś był właśnie Franciszek Liszt, między innymi. Ale to Liszt zainicjował wielki festiwal charytatywny, który miał na celu postawienie Beethovenowi pomnika w Bonn, w miejscu, w którym się urodził. To on uczynił wiele, żeby stworzyć kult Beethovena jako tego wzorcowego kompozytora. I kiedy miał już na fortepianie popiersie Beethovena i kiedy wykonywał jego muzykę, koniecznie z partytury, która była postawiona na pulpicie, to było widać, że kompozytor Beethoven i pianista Liszt to są dwie różne osoby. To był element drogi, którą przebył, żeby oddzielić od siebie kompozytora i wykonawcę. Jednocześnie tworząc, rozróżniając te dwa rynki, rynek komponowanej muzyki i rynek wykonawstwa muzycznego. To jest czas, pierwsza połowa XIX wieku, kiedy właśnie te rynki się zaczynają rozróżniać i kształtować w formie, którą znamy do dzisiaj. Ale jest jeszcze jeden aspekt kariery Liszta, który pozwala nam doskonale uświadomić sobie tą drogę, ten proces przejścia od wirtuoza do autora. Zanim opowiem o nim, chciałbym jeszcze ustalić z wami jeden symbol tej drogi, jednej z możliwości muzycznej kariery, czyli drogi wirtuoza. I to będzie skojarzenie z ogniem. Proponuję wam krótkie kalambury. Ja tutaj coś narysuję, a wy odpowiecie, jaki to jest rodzaj ognia. Co to są za ognie? Fajerwerki, dokładnie. Ogień sztuczny, sztuczne ognie, fajerwerki. Chciałbym, żebyśmy z tym sobie skojarzyli to, co robi wirtuoz, bo wirtuoz to nie jest ktoś, kto czaruje nas z konieczności swoją autentycznością, prawdą przeżyć, którą nam przynosi. To jest ktoś, który tworzy kreację sceniczną. To jest ktoś, który doskonale wie, co chce nam pokazać, jak siebie zaprezentować, wychodzi, no i tworzy ogień. Za chwilę tutaj Szymon Drabiński do nas dołączy, wykonując jeden z utworów Liszta, jeden z tych najtrudniejszych, najbardziej wirtuozowskich, no i postara się odegrać rolę wirtuoza z całą swoją wiedzą i wszystkimi umiejętnościami. A ja opowiem wam o utworze, który dla nas zagra. Historia, jak widzicie, jest długa. Mamy tutaj mapę, która wyznacza drogę, jaką przebył Liszt, żeby mógł powstać utwór, o którym będzie mowa. Ta droga zaczyna się w roku 1819. Lord Byron pisze poemat pod tytułem Mazepa. Ten poemat jest czytany, staje się bardzo popularny. Malarze funkcjonujący w Paryżu inspirują się tym tematem, tworzą obrazy, które są pokazywane na wystawach w Paryżu.
Theodore Géricault, 1823, Louis Boulanger, 1827. W 27 roku obraz Boulangera, który przedstawia Mazepę przywiązanego do białego rumaka, bladego mężczyznę o blond włosach, który właśnie jest połączony z tym rumakiem. Znacie historię Mazepy? Nie znacie. Mazepa to był kozak, który zakochał się w córce polskiego wojewody. No, kiedy ten wojewoda się dowiedział o tym, to ukarał Mazepę. Skazał go na taką karę, że przywiązali go do dzikiego konia, dzikiego rumaka, oczywiście, i puścili tego konia, żeby biegł po prostu w szale do upadłego. Mazepa to przeżył, został znaleziony przez kozaków z powrotem i stał się ostatecznie ich królem. Więc to jest historia miłości, kary, upadku, no i zmartwychwstania, można powiedzieć, wielkiego zwycięstwa na koniec. Więc ten obraz Boulangera szczególnie eksponował taką jedność Mazepy, tego skazańca i jego rumaka. Zobaczył ten obraz Victor Hugo, najpopularniejszy pisarz tamtych czasów, wielki celebryta pierwszej połowy XIX wieku, i napisał wiersz pod tytułem Mazepa, w którym porównał to zjednoczenie jeźdźca i jego konia z sytuacją twórcy, poety, który jest porwany przez natchnienie i to natchnienie go tak porywa, że on cały się spala w procesie twórczym, żeby stworzyć wspaniałe dzieło. O tym opowiada wiersz Hugo. To wszystko się toczy w Paryżu w czasach, kiedy Liszt jeździ po Europie i koncertuje. W 1826 roku, w międzyczasie, Liszt skomponował 48 etiud, zarówno w tonacjach durowych, jak i molowych. To taki duży zbiór, jeszcze wtedy był uczniem Karla Czernego. Dedykuje to dzieło swojemu nauczycielowi. Po latach, w 1937 roku wrócił do tego zbioru, wybrał 24 etiudy, dopracował je, udoskonalił, na ogół zwiększył ich trudność techniczną, wydał 24 wielkie etiudy. I jeszcze później, w roku 1952, to jest ten kluczowy moment, między 1937 a 1952 rokiem, Liszt zaczyna wymyślać siebie jako autor. I doszedł do wniosku, że żeby ludzie zrozumieli, że zawód muzyka to też jest nie tylko, prawda, pokazywanie sztuczek przy fortepianie, tylko to jest mówienie o poważnych rzeczach za pośrednictwem dźwięków, to potrzebujemy tytułu, który wskaże nam jakąś istotną opowieść, jakąś istotną historię. Przeczytał wiersz Hugo i dodał tytuł Mazepa do etiudy, którą miał już skomponowaną dawno temu. Czwarta etiuda transcendentalna nosi tytuł właśnie Mazepa, dobrany do materiału muzycznego, który istniał już wcześniej. Ten tytuł nadał jej sens, ten tytuł pokazał Liszta jednocześnie jako autora i wirtuoza w jednej osobie, ale już dwie różne postaci. I dlatego ten utwór jest idealny, żeby pokazać to, o czym wam przed chwilą opowiedziałem. Zaraz usłyszymy go w wykonaniu Szymona Drabińskiego, ale ta historia ma ciąg dalszy, bo 2 lata później Liszt poszedł o krok dalej jeszcze i zinstrumentował ten utwór, stworzył poemat symfoniczny oparty na tym materiale dźwiękowym, poemat symfoniczny Mazepa. Wtedy już, kiedy mamy muzykę orkiestrową, komponowaną przez kompozytora, całkowicie dokonuje się to oddzielenie. Liszt w roku 50, można powiedzieć, stał się autorem, przestał być pianistą. Doskonale przeprowadził tę przemianę i w ten sposób bardzo mądrze pokierował swoją karierą. Posłuchajmy więc 4. etiudy transcendentalnej Mazepa Franza Liszta w wykonaniu Szymona Drabińskiego na fortepianie Erharda. Na fortepianie Erharda z 1842 roku. Zapraszam.
I mieliśmy okazję doświadczyć tego niezwykłego uroku historycznych instrumentów i usłyszeć to, o czym czytamy w recenzjach z epoki Lista, że Liszt niszczył instrumenty, na których grał. Tutaj te struny, które gdzieś zabrzmiały brzęcząc zamiast odzywając się pełnym dźwiękiem, dają nam namacalny wyraz tego, jakim wirtuozem był Liszt. Wirtuozem pełnym kontrastów, tak jak ten jego utwór. Teraz przejdziemy do drugiego bohatera naszego spotkania, czyli Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin, także wirtuoz, choć zupełnie inny, nie celujący w forte, tylko w pianach. I dlatego też inny będzie instrument, na którym wysłuchamy jego utworu. To będzie Pleyel, też z 1842 roku, ale wytwórca fortepianów, który miał zupełnie inną filozofię brzmienia niż Erhard. Erhard, tak naprawdę, z którego wywodzą się współczesne Steinwaye. Na flipcharcie widzicie schemat ekonomii twórczej Chopina. Chopin funkcjonował zawodowo pomiędzy trzema tak naprawdę czynnikami istotnymi w jego twórczej ekonomii. Wydania nutowe, koncerty i uczniowie. Każdy z tych elementów wpływał na siebie wzajemnie, więc to były naczynia połączone. Można opowiedzieć cały ten proces, komentując każdy kolejny etap. Pierwsza strzałka prowadzi od wydań do koncertów. Trzeba coś najpierw skomponować, żeby mieć co zagrać na koncercie, móc się zaprezentować publicznie. I te pierwsze utwory Chopina, te utwory w stylu Brion, to są utwory, które miały pozwolić mu zaistnieć jako pianista koncertowy, pokazać się. Koncerty miały na celu zdobycie uczniów. Kiedy przyjechał do Paryża, zabiegał bardzo o to, żeby zacząć grać. I to nie tylko w przestrzeniach koncertowych, ale przede wszystkim w przestrzeniach salonów arystokratów rodowych, ale też tych nowych arystokratów, arystokracji pieniądza, bankierów, posiadaczy kapitału, tych wczesnych kapitalistów w Paryżu funkcjonujących. Te koncerty pozwalały mu zdobyć uczniów. Uczniom z kolei dedykował kolejne swoje utwory, zacieśniając pomiędzy nimi relacje, wiążąc ich ze sobą, jednocześnie sygnalizując, że warto być uczniem Chopina, no bo stopniowo, w miarę jak jego sława rosła, taka dedykacja znaczyła coraz więcej. To, że Chopin dedykuje utwór tobie właśnie, baronowo Natanielowo Rothschild, to coś znaczy. Warto o niego zabiegać. Więc Chopin był przede wszystkim nauczycielem możnych, bogatych ludzi, a nie tyle przyszłych artystów. Skoro mamy te nowe utwory, to mamy też nowych uczniów. I koła zaczyna się kręcić. Ci uczniowie, których jest coraz więcej, stanowią publiczność koncertów. Chopin w Paryżu stosunkowo niewiele dawał koncertów publicznych, a już kiedy decydował się na to, cała publiczność dużych sal koncertowych, jak na ówczesne standardy, wypełniona była znajomymi ludźmi, czyli ludźmi, których znał, jego uczniami, ich rodzinami. To było dla niego komfortowe, bo on nie lubił takiej anonimowej publiczności. Lubił znać ludzi, dla których gra. I dlatego lubił takie rozwiązanie. To było dla niego szyte na miarę. Sam je sobie uszył, można powiedzieć. A jednocześnie pozwalało mu nawiązać taki bardziej bezpośredni kontakt ze słuchaczami. To jest też rzecz, którą bardzo cenił. Koncerty miały wyprzedane bilety na dużo przed tym, kiedy się rozgrywały. Miał pewną publiczność dzięki temu. A więcej koncertów i sukces publiczny koncertów przekładał się na kolejne propozycje od wydawców i na taką nową możliwość tego, żeby renegocjować kontrakty, żeby podwyższać swoje honoraria za utwory, które komponował.
I chciałbym, żebyśmy teraz wskoczyli właśnie w sam środek takich negocjacji biznesowych, które prowadził, związanych z jednym konkretnym utworem. Z tarantellą As-dur. Chopin jako biznesmen. Skąd możemy się dowiedzieć, jakim człowiekiem był Chopin w relacjach biznesowych? No przede wszystkim z jego korespondencji. Tak się złożyło, że w tym najbardziej gorącym okresie negocjacji Chopinowi pomagał jego przyjaciel, Julian Fontana. On był jego, można powiedzieć, agentem, pośrednikiem w relacjach z wydawcami. Kiedy Chopin był w Nyon razem z Georges Sand, kiedy pracował nad nowymi utworami, w Paryżu był Julian Fontana i prowadził negocjacje w jego imieniu. Chopin donosił mu o tym, co skomponował, Fontana rozmawiał z wydawcami, negocjował stawki wynagrodzeń. I w jednym z listów do Fontany z tego czasu Chopin polecał Fontanie następującą postawę podczas kontaktów biznesowych. Pisał o tym, jak ma się Fontana zwracać do jednego z wydawców, do wydawcy angielskiego Wessla i jego agenta Stapletona. Z nim się zawsze bardzo grzecznie obchodź, bądź zimny. A więc zalecał zachowanie takiego chłodnego spokoju, racjonalność, a nie emocje. Doskonale rozumiał różnicę pomiędzy tym działaniem z porywu serca, a działaniem z podszeptu rozumu. I tak się składa, że w tym czasie pojawiła się niezwykła dla niego okazja. Nowy wydawca z Hamburga, Julius Schubert, zwrócił się do niego z nową propozycją, proponując wynagrodzenie znacznie wyższe niż to, które dostawał dotychczas i chciał, żeby specjalnie dla niego Chopin skomponował jakiś nowy utwór. Tak się złożyło, że Chopin akurat szykował się do wyjazdu z Paryża do Nyon, był w trakcie przeprowadzki, przygotowywania tego wyjazdu, miał mało czasu na komponowanie, ale postanowił skorzystać z okazji i napisać coś na szybko. Napisał na szybko Tarantellę As-dur. Utwór, o którym Ferdynand Hessig, pierwszy biograf Chopina, pisał, że Tarantellę pisał mistrz nieporównany, ale pisał ją na zimno i z trudem. W tej pozornej ognistości jest chłód. Zaskakująca jest ta zbieżność. I to podsunęło mi pomysł, żeby myśleć o tarantelli właśnie w ten sposób, jako o utworze, który zupełnie bezprecedensowo daje nam wgląd w estetykę relacji biznesowych Chopina. Chopin był bardzo dumny z tego, że potrafił sam zarządzać swoimi interesami. Pisał do Camille'a Pleyela, wytwórcy tych fortepianów, że czuje się jak prawdziwy człowiek interesu, kiedy pisze do niego tylko o sprawach wydawniczych, w ogóle nie pytając o zdrowie i tak dalej. Był dumny z tego, że potrafił sam zarządzać swoją karierą i to chciałbym podkreślić. Dlatego to, co słyszymy w tarantelli, a więc rodzaj panowania nad tą ognistością, nad tą materią ognistą neapolitańskiego tańca, rodzaj takiego ciągłego opanowywania emocji, bo mamy w niej tematy, które za każdym razem wstrzymują pęd muzyki i łączniki, które rozbudzają ten pęd, więc mamy ciągłą taką dynamikę. Coś wstrzymujemy, coś wypuszczamy, wstrzymujemy, pełna kontrola nad sobą, aż do kody, która porywa, no bo musi porwać, taka jest logika utworu muzycznego tak wirtuozowskiego jak Tarantella As-dur. Dla mnie ten utwór jest właśnie wyrazem takiego etosu biznesmena, jakim był Fryderyk Chopin. A dzisiaj usłyszymy ją w wykonaniu Przemysława Mrozika na fortepianie Pleyela z 1842 roku. Serdecznie zapraszam. Aha, i jeszcze jedno, bo tutaj właśnie ta pusta karta przypomina mi o tym. Jeszcze jeden kalambur. Z jakim rodzajem ognia możemy skojarzyć ten rodzaj popisowości?
Zimne ognie, bardzo dobrze, dziękuję. Czyli odpowiednik fajerwerka w sam raz do przestrzeni salonowej. Kiedy już nie jesteśmy w publicznej przestrzeni pokazu sztucznych ogni, to jesteśmy w salonie i możemy odpalić te zimne ognie, które błyszczą co prawda, ale nikogo nie ogłuszą. Zapraszam Przemysława Mrozika, przed Państwem Tarantella Azdur Fryderyka Chopina.
I zapomniałem oczywiście o jednej ważnej rzeczy, to znaczy o rekwizycie, który miał mi pomóc w omawianiu tejże kultury salonowej. Rękawiczki. Znak rozpoznawczy Chopina, który zdejmował je zawsze przed grą. A teraz kolejny bohater naszego wykładu. Ostatni. Robert Schumann. Schumann, który w ciągu swojego życia dwukrotnie przynajmniej, albo kilkukrotnie musiał wymyślać się na nowo, chociaż bardzo wcześnie wiedział, co chce w życiu osiągnąć, to znaczy przede wszystkim wiedział, że chce wziąć ślub z Klarą Wick i chce być jej mężem. Przede wszystkim jako muzyk najpierw wynalazł siebie jako autor. Bardzo szybko zrezygnował z marzeń o karierze pianistycznej ze względu na kontuzję ręki, ale wynajdywał siebie na początku jako autor za pośrednictwem poezji. Jego pierwsze utwory, jak sam mówił, uczył się komponować muzykę od poetów i pisarzy, a nie od muzyków. Są pełne poetyckich treści. Czyli wcześniej stosunkowo niż Liszt skorzystał z tej strategii nasycania muzyki literacką treścią i ukrytymi znaczeniami. Był więc autorem. Równocześnie funkcjonował jako krytyk muzyczny. Założył własne pismo muzyczne, na łamach którego pisał o tym, jak odbierać, jak odczuwać jego muzykę, jak odczuwać muzykę w ogóle. I dzięki temu mógł wychowywać sobie odbiorców, mógł pokazywać innym, w jaki sposób podchodzić do muzyki, żeby to, co on ma do zaproponowania, było zrozumiałe, było atrakcyjne. Działał więc jednocześnie jako pisarz muzyczny, no i po prostu literat, autor tekstów, autor muzyki i autor tekstów o muzyce. Przyczynił się bardzo znacznie do tego, żeby wesprzeć też talenty jego rówieśników Chopina i Liszta, recenzując ich utwory, doceniając ich walory i pokazując je w jak najlepszym świetle. Wreszcie dopiął swego, został mężem Klary Schumann, jak ona się później już nazywała i tak ją znamy właśnie jako Klarę Schumann. Stał się mężem pianistki. I nagle okazało się, że kiedy myślimy o budżecie, no to już nie myślimy o budżecie jednego człowieka, tylko o budżecie pary, o budżecie domowym. I to, że Klara Schumann była wspaniałą wirtuoską, pianistką, zdolną wykonywać najtrudniejsze jego utwory, no to było kluczowe dla ich wspólnej małżeńskiej ekonomii. Oczywiście 8 dzieci znacznie komplikowało sprawę, bo Klara nie mogła cały czas koncertować. Oczywiście jako mieszczańska rodzina w tamtym czasie mieli pomoc służby i te dzieci były wychowywane przez nianie. Natomiast samo ich urodzenie, stan ciąży, wszystko to sprawiało, że Klara w okresie właśnie, kiedy zostawała matką powielokroć, no nie mogła aktywnie koncertować. Niemniej jednak, jeśli chodzi o taki bilans zysków i strat, to mamy do niego idealny wgląd, bo musicie wiedzieć, że żeby uzyskać zgodę na ślub z Klarą, Schumann musiał dowieść swoich zdolności finansowych. Po prostu dowieść, że potrafi utrzymać rodzinę. Ojciec Klary był bardzo podejrzliwy względem tego, czy taki młody muzyk, którego muzyka jest dziwna i której nikt nie rozumie, będzie w stanie w ogóle zapewnić jego córce byt. Więc sądził się z nim. I na tej drodze sądowej, no oczywiście potrzebne są dowody. Więc Schumann zaczął prowadzić swoje księgi rachunkowe. Zapisywał codziennie swoje wydatki i zapisywał swoje przychody. Wydatki na to, co codziennie wydawał, czyli głównie jedzenie, bo jadł na mieście kolacje i obiady, i papierosy. To były główne kategorie w jego księgach rachunkowych. Później
Ale później okazało się, że to jest tak użyteczne, że prowadził te księgi do końca swojego życia i później prowadził je już razem z Klarą. Więc widzimy, że te dochody z jej koncertów są olbrzymie w porównaniu do tego, co Schumann mógł uzyskać z wydawania utworów i prowadzenia pisma muzycznego. Niemniej jednak w ramach ich wspólnej ekonomii tworzenia to się dobrze bilansowało. I wreszcie Schumann jest także w tym schemacie ojcem. Jest ojcem dzieci. I właśnie jako ojciec wynalazł dla siebie przestrzeń tworzenia, która wcześniej w zasadzie nie funkcjonowała. Zaczął promować ją na łamach Neue Zeitschrift für Musik, czyli tego pisma muzycznego, które prowadził. To była filozofia Hausmusik, muzyki domowej. I jest jeden utwór Schumanna, który tak naprawdę zapoczątkował jego sukces finansowy na rynku wydawniczym. I to nie jest żaden z tych wspaniałych wirtuozowskich utworów, które znamy z pierwszego dziesięciolecia jego twórczości. To jest album dla młodzieży. Album dla młodzieży skomponowany na 6. urodziny Marii, czyli jego pierwszej córki, pierwszego dziecka. Zbiór utworów, które on komponował naprawdę w natchnieniu i błyskawicznie. Tak jak miał problemy, zwierzał się w dziennikach. Swoją drogą prowadzili z Klarą takie małżeńskie dzienniki, gdzie po prostu wymieniali się spojrzeniami na te same sprawy, które wspólnie przeżywali. W tych dziennikach znajdujemy narzekanie na to, jak ciężko mu się komponuje te duże formy symfoniczne, jak dużo to jest pracy i tak dalej. A tutaj w kilka dni skomponował znakomity cykl drobnych utworów, które wspaniale wprowadzają nas w świat jego poetyki, w świat jego wyobraźni, a jednocześnie nie są aż tak trudne pianistycznie. Każdy z was, myślę, może zagrać wiele z tych utworów. Ja sam jestem w stanie zagrać niektóre z nich. Ale dzisiaj szczęśliwie będę miał pomoc Jan Nicewicz. Usiądzie do tego znakomitego fortepianu stołowego, szczecińskiego wytwórcy fortepianów o nazwiskiem Pelke. Instrument z około 1850 roku, więc dokładnie adekwatny do tego repertuaru. Album powstał w 1848 i wykona 3 utwory, które wybrałem. To są utwory, które doskonale prezentują nam coś, co w twórczości Schumanna jest wyraźnie obecne, czyli takie napięcie pomiędzy 2 światami. Światami, które opisują te różne określenia wypisane na flipcharcie. Jeden to jest świat poetycki, drugi to jest świat prozaiczny. Jeden to jest świat, w którym mówimy o twórczości, o tworzeniu, o stwarzaniu czegoś nowego. Drugi to jest świat rzemiosła, czyli pewnych umiejętności, które możemy się nauczyć, których możemy zrealizować. I w jednym świecie mówimy o zawodzie. Szczególnie wyraźnie to jest w niemieckim słowie Beruf słyszane, kiedy Beruf znaczy zarówno zawód, jak i powołanie. Zawód rozumiany jako powołanie. Coś, co robimy, żeby spełnić się w życiu. A z drugiej strony fach, czyli umiejętność, czyli nasze nabyte umiejętności techniczne, które po prostu realizujemy. Jeden to jest świat dziecka, w którym więcej jest wolno, w którym można się czuć swobodnie, w którym można fantazjować, udawać tego, kim się nie jest. I drugi to jest świat dorosłych, w którym też się udaje, ale z innych względów. Przede wszystkim dlatego, że trzeba być twardym, zdecydowanym i zabiegać o byt dla swojej rodziny. Jeden to jest świat ja, mój świat wewnętrzny, a drugi to jest ten świat na zewnątrz, to z czym się spotykam. Po jednej stronie jest swój, ci, którzy są mi bliscy, moi bliscy, a po drugiej obcy, ci, którzy wchodzą do mojego świata, czasem agresywnie, z którymi muszę się mierzyć i spotykać. Z jednej strony mamy silnie pozytywnie wartościowaną wrażliwość, z drugiej dzielność, odwagę do mierzenia się z twardą niekiedy
rzeczywistością. I te utwory, które usłyszymy, doskonale pokazują nam te dwa światy, zestawiają je ze sobą i zderzają. Pierwszy z nich nazywa się właśnie Obcy, Der Fremder Mann, co się na polski czasem tłumaczy jako cudzoziemiec, ale moim zdaniem tu lepiej właśnie mówić o obcym, bo mamy dwa tematy muzyczne. Pierwszy jest taki zdecydowany, marszowy, agresywny, to jest ten obcy, i drugi, który jest bardzo nieśmiały, drżący, rozchybotany. Mi przed oczami staje wyobrażenie momentalnie dziecka, które chowa się za spódnicą mamy albo za spodniami taty na widok kogoś, kto wchodzi do domu niezapowiedziany, otwiera drzwi z impetem. I to wrażenie jest gdzieś w tym utworze obecne, tego kontrastu pomiędzy światem zewnętrznym a światem wewnętrznym. I ten konflikt w tym utworze jest rozegrany. Te tematy zderzają się ze sobą. W zakończeniu tego utworu docieramy do jakiegoś rozwiązania. Sami zresztą usłyszycie jakiego. Kolejne dwa utwory w albumie dla młodzieży opowiadają tę samą historię, ale rozpisaną właśnie na dwa światy odrębne. Dwa światy w dwóch utworach. Pierwszy z nich nie ma tytułu. Zamiast tytułu widzimy tam tylko 3 gwiazdki nad nutami. I to jest coś, co daje nam do myślenia, bo pozbawienie utworu tytułu w zbiorze, który jest pełen tytułów, otwiera nam przestrzeń do tego, żeby wypełnić go sobą. Czyli ten utwór jest jakby zaproszeniem do tego, żebyśmy sami się w nim odnaleźli, żebyśmy sami dopowiedzieli, o czym tutaj muzyka myśli. Myśli razem z nami, myśli dla nas, co możemy nią pomyśleć. Jest to utwór bardzo refleksyjny i skupiony na takim introwertycznym zaglądaniu w głąb siebie. A kolejny utwór nazywa się Kriegslied, pieśń wojenna. No i ma opowiadać o tym właśnie dzielnym wyjściu w świat. Przy czym to jest taka pieśń wojenna, powiedziałbym, poety, wrażliwca. Ona jest trochę rozkołysana, trochę przypomina bardziej walca niż marsza, co jest charakterystyczne, dlatego że u Schumana nic nie jest czarno-białe. Wszystko jest zniuansowane, zbilansowane. Często kontrastowe światy są zderzane ze sobą bardzo mocno, a trzeba pamiętać, że to jest kompozytor, który sam siebie rozpisywał na różne głosy, pisząc jako Eusebiusz, jako Florestan, czy jeszcze inni na łamach swojej krytyki muzycznej. A zatem usłyszymy 3 utwory z albumu dla młodzieży na fortepianie stołowym F. Pelke ze Szczecina z około roku 1850 w wykonaniu Jana Nicewicza, a zanim to zrobimy, jeszcze 2 elementy. Kalambury. Znowu, rodzaj ognia. Kominek, tak? Czyli teraz mamy kominek, ciepło domowego ogniska. I to jest ta sfera pasująca do tego instrumentu, który jest instrumentem domowym. To nie jest instrument koncertowy. To jest fortepian, który jak go zamkniemy, może służyć jako dobry stół i mebel. Więc został wynaleziony do takiej przestrzeni. Brzmi też zupełnie inaczej niż te instrumenty, które słyszeliśmy dotychczas, a to jest mój rekwizyt, który też mi się kojarzy z tą sferą domową, czyli młotek i druty, więc możemy sobie wyobrazić właśnie to, co wyobrazili sobie wydawcy albumu dla młodzieży, bo album dla młodzieży w pierwszym wydaniu miał taką piękną winietę na okładce, ilustracje, które nawiązywały do różnych utworów tam w środku i była taka jedna ilustracja, na której mamy
Dzieci bawiące się przy kominku i dwoje dziadków, dziadka i babci, którzy siedzą w fotelach bujanych. Babcia tam właśnie dzierga na drutach, dziadek jest przykryty kocem, jest cieplutko, przyjemnie, dzieci się bawią. To jest ten świat, w którym teraz się znajdujemy i to jest ten świat dziecka, który także usłyszymy w utworach, które zabrzmią za chwileczkę. Jan Nicewicz, album dla młodzieży i 3 utwory. Fremderman, bez tytułu i pieśń wojenna.
Poznaliśmy 3 znakomite instrumenty, 3 wspaniałych pianistów, 3 kompozytorów i 3 rynki, które funkcjonowały w pierwszej połowie XIX wieku. Dzisiaj, jak się domyślacie, ta sytuacja jest bardziej złożona. Rynek fonograficzny zrobił w ogóle rewolucję, rynek cyfrowy kolejną, więc możliwości jest coraz więcej, ale gdybyśmy mieli po tym, co opowiedziałem, gdybyście mieli przypisać tych 3 kompozytorów do kolejnych rynków, to ciekaw jestem, czy wam się uda. Rynek muzyki koncertowej to Liszt. Rynek muzyki salonowej. I rynek muzyki domowej. Schumann. I oczywiście nie jest tak, że oni zamykali się w tych rynkach, ale można powiedzieć, że w nich odnaleźli swój głos i to taki, który był dla nich specyficzny. Był najbliższy ich wrażliwości i ich twórczości. Każdy z nich jest postacią bardziej złożoną niż muzyka, którą komponowali wyłącznie na ten czy inny rynek muzyczny. I to też jest warte podkreślenia, że nie chodzi o to, żeby zamknąć się w jakiejś wąskiej specjalizacji na ogół. Że znacznie lepszą strategią kariery muzycznej jest tak zwana w żargonie ekonomicznym dywersyfikacja możliwości, ryzyka. Jeśli mamy wiele możliwości do dyspozycji, to wtedy większa jest szansa, że odnajdziemy się w zmieniających okolicznościach. Mogę jako glossę dodać, że ten 1848 rok to jest rok rewolucji lipcowej, rok, w którym Chopin wyjechał na Wyspy Brytyjskie, bo w Paryżu zaczynały się rozruchy, w którym całe Niemcy zaczęły być targane tak naprawdę niepokojami wojny, bo rozpoczynała się wiosna ludów w Niemczech. Niemcy zaczynały się jednoczyć. Schumann musiał zrezygnować z publicznej kariery muzyka i zamknąć się w domu z rodziną, dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo swoich bliskich. I w tym czasie wynalazł dla siebie właśnie te utwory o bardziej amatorskiej charakterystyce, utwory domowe, utwory, którymi możemy się cieszyć do dzisiaj. A to, że wracamy dziś w praktyce koncertowej do tego instrumentarium, do fortepianów historycznych, sprawia, że one na nowo stają się też atrakcyjne jako repertuar, który można prezentować na estradzie, zwłaszcza jeśli ma się do dyspozycji tak znakomitą salę, jaką wy macie tutaj w Nowej Miodowej. Chciałbym, żeby po tym naszym dzisiejszym spotkaniu, żebyście zostali przede wszystkim z pytaniem, które postawiłem na początku. Kim będę za 10 lat? I żebyście zastanawiając się nad nim, myśleli w sposób różnorodny. Otwierali dla siebie więcej niż jedną ścieżkę, bo to jest przepis na sukces artystyczny i zawodowy, którym chciałbym się z wami podzielić na przykładzie tych wielkich mistrzów z przeszłości, ku którym cały czas zwracamy się, szukając wzorców i szukając inspiracji. A jako już taką ostatnią rzecz mogę wam podpowiedzieć, że jedną z tych takich dodatkowych ścieżek jest ścieżka muzykologiczna. I nauka o muzyce to jest niezwykle inspirujący teren, na który można wkroczyć tym lepiej, jeśli jest się praktykiem, muzykiem, wykonawcą. W Polsce brakuje nam takiego połączenia. Coś, co jest zupełnie naturalne w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii. Grający na instrumencie muzykolog w Polsce jest rzadkością i widzę w was ogromny potencjał. Jeśli chcielibyście połączyć te dwie sfery, wróżę wam świetlaną przyszłość. Bardzo wam dziękuję za uwagę i za to dzisiejsze spotkanie. Na koniec przygotowaliśmy jeszcze bis muzyczny, bo żal nie skorzystać z tych znakomitych instrumentów. Jeszcze raz pojawi się przed nami Jan Nicewicz i Szymon Drabiński.
Jan wykona ostatnią część karnawału Roberta Schumana, a Szymon walc Mefisto Franza Liszta. Zakończmy więc muzyką.